Mówi się, że czas to pieniądz, ale to nieprawda. Czas jest cenniejszy niż pieniądze. Jeżeli stracisz 1000 złotych, możesz je znowu zarobić. Jeżeli stracisz 2 godziny, to już nigdy ich nie odzyskasz. Ciekawe, że każdy z nas ma 24 godziny na dobę, ale są kolosalne różnice, ile pieniędzy różne osoby są w stanie wygenerować w tym samym czasie. Dziś zajmiemy się tym, co zrobić, żeby ta kwota była jak najwyższa. Inaczej mówiąc, jak lepiej, bardziej produktywnie wykorzystywać swój czas. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku numer 330. To ostatni odcinek z wakacyjnej serii, w której przypominam najciekawsze fragmenty rozmów z małej wielkiej firmy. A skoro mamy koniec wakacji i powrót do normalnego rytmu, to myślę, że takie wskazówki na temat produktywności i organizacji czasu zdecydowanie się przydadzą. Jeżeli ciągle brakuje Ci czasu i czujesz, że nie wyrabiasz się ze swoją listą zadań, pierwsza rzecz, nad którą dobrze by się było zastanowić, to priorytety. Trzeba pogodzić się z tym, że niestety nie zrobimy wszystkiego i trzeba wybierać rzeczy, które są dla nas ważne, a później się na nich skupiać. Wyjaśniała to w 151 odcinku pani swojego czasu Ola Budzyńska. Wydaje nam się, że jak będziemy robić więcej, to tych efektów będzie więcej. A to niestety jest droga nawet nie na skróty, tylko taki ślepy zaułek. Donikąd. Tak, donikąd, dokładnie, bo to do niczego nie prowadzi. To wręcz odwrotnie, prowadzi do jeszcze większej frustracji i jeszcze większego zmęczenia i wypalenia i w związku z tym tak naprawdę nie ma efektów i mamy mniej. I im szybciej biegniemy, tak, tym bardziej nam się wydaje, że jeszcze musimy się w związku z tym lepiej zorganizować, żeby móc właśnie zrobić więcej, no bo tych efektów nie ma. Ja paradoksalnie, jak zaczęłam robić mniej, czyli właśnie jak zaczęłam pracować zupełnie inaczej, to mam kolosalnie większe efekty. I też właśnie staram się przekonywać kobiety, że to nie chodzi o to, żeby robić jeszcze więcej, tylko chodzi o to, żeby robić sensowniej, żeby wybierać najważniejsze, na przykład zadania, które mamy do zrealizowania, a nie pierwsze lepsze, tak? Najważniejsze i na nich się skupiać z pełną akceptacją tego, że niektóre z tych zadań, które pomijamy, jak to mówię kolokwialnie, leżą i kwiczą. Czyli faktycznie są niezrealizowane i jest bardzo prawdopodobne, że ktoś ci to wypomni, że to jest niezrealizowane. Mnie tam cały czas ktoś wypomina, że czegoś nie zrobiłam na przykład. Chociaż jestem panią swojego czasu i takie jest oczekiwanie w sieci, że w związku z tym ja mam czas na wszystko i mogę zrobić wszystko i być wszędzie. Tak? To jest oczywiście totalną bzdurą. Ale druga sprawa powodująca, że to faktycznie nam sprawia trudność, jest właśnie takie oczekiwanie, że znajdę złoty środek. I czytamy te książki, ja sama mam tych książek przecież jako specjalistka, tak? Ja mam prawie każdą książkę z zarządzania czasem, więc czytamy te książki i złote myśli i tak dalej. I kurczę, czytam Briana Tracy na przykład, tak? Najbardziej taki znany specjalista z zarządzania czasem. I ja osobiście też między innymi mnie to popchnęło do tego, żeby kierować swój przekaz do kobiet. I czytam i widzę te jego złote środki. Wiele z nich jest naprawdę fajnych, sensownych, mądrych, skutecznych, ale gdzieś tam z tyłu głowy ja mam takie myśli, no dobra, Brianie, tak, bo tak lubię, nie znam go oczywiście, ale co mi szkodzi tak sobie powiedzieć, więc mówię, no dobra, Brianie, ale gdzie w tym wszystkim są twoje dzieci na przykład, w całej tej książce? Ona ma 328 stron i ja nie widzę ani słowa na temat twoich dzieci. Kurna, nie wiem, czy masz dzieci, czy nie, ale jeśli masz, to kto ci te dzieci odbiera z przedszkola, tak? Kto je wychowuje, no? Kto im gacie pierze? I to są takie, wiesz, tam jest jakiś złoty środek, jakaś taka metoda, powiedzmy, uniwersalna, ale ja nie umiem jej zaadaptować do swojego życia, bo ja mam na przykład takie elementy w swoim życiu, jakich tam w ogóle nie ma. One są tam w ogóle nie wspomniane, więc klucz to jest też nie szukanie złotego środka, tylko ewentualnie zastanawianie się, jak to coś mogę dopasować do siebie, bo my bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie metody były uniwersalne. Takim przykładem jest Pomodoro, które się bardzo rozpowszechniło, zresztą świetna metoda na pracę, tak? 25 minut pracuj, 5 minut odpoczywaj. No i są takie osoby, które biorą to absolutnie dosłownie, 25-5 i do głowy im nie przyjdzie, żeby to zmodyfikować,
a być może u nich w formie zmodyfikowanej działałoby to lepiej, tak? Być może 40 minut i nie wiem, 8 minut przerwy, a być może muszą zacząć od 15 minut pracy i 5 minut przerwy, bo znam takie kobiety, ponieważ pracuję z kobietami, które mają problem, żeby się przez 15 minut skupić na pracy, bo do tej pory ciągle się rozpraszały, więc to jest no, też ważne, żeby umieć dopasowywać wszystko to, z czym się stykamy, jeśli chodzi właśnie o teorię, metody i rozwiązania, do swoich możliwości, do swojego stylu życia, do tego, jak nam pasuje, ale tak jak ja to często mówię, z ręką na sercu, jak nam pasuje, tak? Bo my bardzo często takim pierwszym rozwiązaniem, nie to w ogóle, wiesz, nie pasuje robienie najważniejszej rzeczy z rana, ja się z tym niedobrze czuję i odrzucamy to, bo do tej pory tak robiliśmy, tak? Bo przez 20 lat tak robiłam, no to tak mi się wydaje, że to jest normalne, a niekoniecznie. Ola radzi, żeby dostosować plan zadań do swojego rytmu dnia, ale to nie znaczy, że jeżeli jesteś w stanie codziennie intensywnie pracować przez 4 godziny, to reszta będzie zmarnowana. Życie to jest odrobina więcej niż odhaczanie zadań z listy. Jeżeli chcesz być naprawdę produktywny, to weź pod uwagę, że czas można wykorzystywać na bardzo różne sposoby. Mówił o tym w małej wielkiej firmie Piotr Nabielec, twórca serwisu produktywni.pl. Ja często mówię o tych 4 typach czasu, jakie mamy, czyli że jeśli chcesz dojść do celu, na przykład nagrywamy teraz podcast, ty masz jakiś cel, ruszy jakaś lawina różnych rzeczy, które się tam wydarzą albo i nie, ale masz konkretny cel, ten podcast się ukaże, ludzie go wysłuchają, mam nadzieję, i done, zaznaczasz. Nie? To jest jakby jeden typ czasu. Spotykamy się po coś, robimy jakieś zadania, nie wiem, remontujemy garaż, robimy kurs Podcast Pro i tak dalej. To jest jedna część. Później mamy czas na odpoczynek, bo baterie jakieś masz swoje takie wewnętrzne i trzeba je ładować. Śpimy, odpoczywamy, oglądamy, nie wiem, seriale, chodzimy po lesie, pewnie pogadamy troszkę o tym. Mamy czas na relacje, które też są nam bardzo potrzebne. No i zazwyczaj to jest ta trójka, wokół której ludzie się poruszają, czyli na przykład, nie wiem, idę do pracy, tudzież coś robię, osiągam jakieś cele, jednocześnie po pracy mam jakieś tam relacje, utrzymuję, no i odpoczywam. No i jest jeszcze 4 typ czasu, dzisiaj przeżywa potężny kryzys, to jest czas kreatywny, kiedy właściwie robimy rzeczy trochę nie wiadomo po co, ale to jest ten moment eksploracji, odkrywania jakichś nowych rzeczy, czy nie wiem, przeżywania jakichś nowych rzeczy, który otwiera nas na nowe. Tam powiedzmy siedzi taka trochę innowacja, która musi pójść jakąś inną ścieżką, żeby zobaczyć, być w jakichś nowych miejscach. I teraz jak powiedziałeś cyborg, to cyborg się kojarzy z tym pierwszym typem, nie? Czyli jakby myślisz, człowiek cyborg, to jaki on jest? No właśnie nic nie czuje, nie dba o relacje, bo mu są niepotrzebne, nie odpoczywa, bo jest cyborgiem, bo po prostu tam wlewa sobie trochę oleju, czy jakiejś, wiesz, ładuje się prądem i działa dalej. I w ogóle nie ma kreatywności, bo cyborg po prostu leci według planu. Także dla mnie takie ludzie cyborgi to są ludzie skoncentrowani na tym pierwszym typie czasu, czyli osiągaj konkretne cele. No i może czasami osiągają wielkie rzeczy, no ale też podejrzewam, że to życie jest takie trochę ich smutne. Myślę, że... I teraz dla mnie cała ta sztuka tej takiej produktywności slow, w jaką gdzieś bardzo wierzę, to jest tak, osiągaj cele, masz do zrobienia fajne rzeczy, dostałeś jakiś talentów, pewnie dużo, masz jakieś pasje, wartość, którą wytwarzasz dla ludzi, coś ci też sumienie podpowiada, jakby rób to. No ale zadbaj też o balans z tym, żeby sobie odpocząć, zadbaj o relacje z ludźmi, to też jest bardzo ważne, no i o ten czas kreatywny, który gdzieś nam ucieka bardzo dzisiaj. Cała rozmowa z Piotrem, bardzo ciekawa rozmowa, w 296 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Zatrzymajmy się na moment na pierwszym typie czasu, o którym mówił Piotr, czyli tym czasie na realizację celów. Jeżeli twój cel jest prosty, typu kupić tabletki do zmywarki, to zakładam, że sobie łatwo poradzisz. Trochę trudniej, kiedy mamy zadania bardziej skomplikowane i w dodatku rozłożone w czasie, na przykład schudnąć o 10 kilo albo napisać książkę. Doskonały sposób na osiąganie takich właśnie celów podaje Michał Stawicki, autor książek o produktywności. My jesteśmy zafiksowani na wynikach i to nam strasznie psuje myślenie tak na koniec, nie? Bo jak jesteś zafiksowany na tym czymś, co będzie za miesiąc albo rok,
to dzisiaj odczuwasz taki niedosyt, jesteś sfrustrowany, sam przez to przechodziłem doskonale, o tym wiem. A kiedy skupiasz się tak naprawdę na codziennych akcjach, to po pierwsze jesteś spokojniejszy i szczęśliwszy, a po drugie, nie ma opcji, żebyś nie osiągnął tego rezultatu, tak? Skoro na przykład piszesz książkę i piszesz codziennie stronę, książka ma mieć 200 stron, po 200 dniach będziesz miał książkę, kropka, nie ma innej opcji, po prostu nie ma innej opcji, tak? To jak biegacz, który jak będzie stawiał krok za krokiem i będzie się trzymał trasy, to w końcu dobiegnie na metę, tak? Natomiast my mamy naprawdę fisia na punkcie wyników, nie? Okej, ale czas tego biegacza. Tylko że my żyjemy teraz w takich czasach, że jak ludzie stają do startu, to 90% z nich, na przykład te postanowienia noworoczne, zaraz rezygnuje, nie? To fajnie, że jesteś ambitny i chcesz osiągnąć jakieś rezultaty, ale jak się poddasz, to na koniec żadnych i tak nie będzie. Historie? Mam ich po prostu garściami, bo ja to praktykuję na co dzień. To działa, chociażby to moje pisanie. Nie? Jak zacząłem, przez pierwszy rok wydałem 6 książek i przez pierwsze 8 miesięcy to ich sprzedałem może 400 sztuk. A potem wydałem bestseller i bum, nie? Wszystko wybuchło. Ale jakbym w dowolnym miejscu tych 8 miesięcy stwierdził, nie, to jednak nie to, nie? Po chyba pół roku gdzieś dostałem pierwszy przelew z Amazonu na 11 euro z groszami. Po prostu żarty, nie? Ale wytrzymałem. Zresztą, bo tak naprawdę nawyki, one się kumulują w czasie, więc im więcej czasu, tym jest lepiej dla ciebie, a nie gorzej, nie? Rozmowa z Michałem Stawickim w odcinku 303. Bardzo polecam. Wiemy już, że dzięki systematyczności można sobie poradzić nawet z tymi dużymi, złożonymi zadaniami. Natomiast nawet proste zadania trudno się realizuje, kiedy bez przerwy ktoś nas wybija z rytmu. A tak się zdarza, kiedy pracujemy w zespole. Jak zminimalizować ryzyko takiego wybijania się i takiego przeszkadzania dzięki różnym narzędziom, które usprawniają komunikację w firmie, podpowiada twórca Nozbi, aplikacji do zarządzania czasem i projektami, Michał Śliwiński. Ja uważam, że e-mail powinien służyć do kontaktu z jakby zewnętrznym światem. Nie? Tak naprawdę właśnie my wymieniliśmy e-maile, żeby się umówić na to spotkanie. Natomiast do kontaktu z teamem, z zespołem, ja powinienem mieć jednak osobne kanały. Nie? Tak jak na przykład u nas mamy coś takiego, że komunikujemy się przez Slacka, to jest narzędzie do czatu, też albo Slacka oczywiście w firmie. No właśnie, albo przez zadania w Nozbi, nie? Czyli tam przez komentarze do zadań w Nozbi. Więc to są nasze dwa kanały głównej komunikacji i dzięki temu jakby ja wiem, że one są dla mnie najważniejsze, a wszystkie inne kanały są drugorzędne, też są ważne, tak jak mówiliśmy, ale nie są najważniejsze. I dzięki temu też oddzielam te rzeczy, bo dużo osób, które używa maili do kolaboracji, do współpracy, to potem maile od zespołu lądują między mailami od innych osób, nie? I nagle priorytety nam się właśnie zasilają. Okej, a takie typowe rozpraszacze właśnie jak Facebook, czy ten e-mail, czy ten telefon, rozumiem, że do południa się możesz od tego odciąć, ale jest po południu, nie wiem, słyszałem gdzieś takie dane, że przeciętny człowiek, czy użytkownik Facebooka sprawdza tego Facebooka chyba kilkanaście razy dziennie, maila pewnie podobnie, telefon jeżeli zadzwoni, to też go odbieramy, więc czy ta druga połowa dnia jest z założenia właśnie na taką aktywność trochę przypadkową, dyktowaną przez to, co ci życie podsunie, czy tam też masz jakieś ograniczenia? To znaczy tak, ale nie do końca. Na przykład właśnie ja jestem zwolennikiem ustawiania wiadomości push tylko do rzeczy, które są naprawdę ważne. Na przykład właśnie mam coś takiego, że nie mam ustawionych wiadomości push ani na Face'a, ani na Twittera, ani na Instagrama. Nie używam Snapchata, bo tam to bym zginął, gdybym to używał. To jest taki pożeracz czasu, że kosmos. Więc i tak samo na maila. Czyli jeżeli dostanę nowego maila, to ja go nie widzę, że go dostałem, bo nie dostaję wiadomości push. Więc ja robię coś takiego, że ja radzę wszystkim próbować, że sprawdzałem po prostu maila raz na godzinę. Nie? Czyli sprawdzam maila, patrzę co jest, odpowiadam na co trzeba i wracam do roboty. To i tak liberalne podejście, bo są tacy, którzy mówią 2 razy dziennie na przykład max. Tak, ale bo kwestia właśnie jest, wiadomo, trzeba zastanowić się, jaką ma pracę, tak. Jaką się ma pracę, ile jak często, to właśnie to sami musimy sobie dojść do tej sytuacji, jaką częstotliwość, jaka jest dla nas dobra.
Natomiast według mnie kluczowe jest to, żeby właśnie świadomie wchodzę do Facebooka, żeby sprawdzić, co się dzieje u znajomych, świadomie wchodzę na Twittera, żeby zobaczyć, co się stało w świecie, świadomie patrzę na Instagrama, żeby sobie obejrzeć zdjęcia, a nie, że reaguję na świat, nie? Że to świat decyduje, co ja mam w tym momencie zrobić, co mam w tym momencie obejrzeć. Umówmy się, jeżeli wejdę na Facebooka za godzinę, albo teraz nic się nie stanie. To nie tak, że jakiś dramat będzie teraz nagle, nie? Więc tak samo jest z mailem. Większość maili powinna być odpowiadana asynchronicznie, czyli to nie jest dramat, że odpowiem na maila komuś godzinę później, a nie minutę później. Większość przypadków, nie? To wiadomo, to zależy od specyfiki pracy znowu, ale dlatego bardzo fajnie jest, żeby to sobie sprawdzać. I było takie badanie właśnie, które czytałem w książce, taka książka Deep Work czytałem i tam właśnie było takie badanie o tym, że jacyś konsultanci byli przyzwyczajeni, że odpisywali swoim klientom od razu na maile i strasznie byli z tego dumni. I właśnie przez to, ale narzekali przez to, że właśnie mieli mało czasu na taką prawdziwą pracę, żeby zrobić rzeczy. I ktoś im podpowiedział, żeby jednego dnia ustalili po prostu z klientami, że tego dnia nie odpowiadają na maile, bo to jest ich dzień takiej pracy, nie? Skupionej. I oni byli bardzo bali się tego zrobić, ale na końcu podjęli decyzję, że okej, zróbmy tak. I byli zdziwieni, że nie było dramatu. Nie było nagle, że klienci powiedzieli, nie, to jeżeli tak zrobiliście, to ja was zwalniam albo cokolwiek. Nie, okazało się, że klienci zrozumieli, spoko. Eksperyment się udał. Tego dnia oni nagle zrobili po prostu mega dużo roboty i okazało się, że się da. Także mi się wydaje, że powinniśmy szukać takiego właśnie złotego środka i właśnie dużo mniej wiadomości push, dużo mniej reakcji, a dużo bardziej wchodzenia świadomie. Z Michałem Śliwińskim rozmawiałem w odcinku 120 o tym, jak przedsiębiorca powinien organizować swój czas i zarówno Michał, jak i inne osoby, które pojawiły się do tej pory, można powiedzieć, zajmują się produktywnością zawodowo, ale warto też szukać własnych, prywatnych patentów, które będą nam pasować i które zwiększą naszą produktywność. Taki patent odkryła i podzieliła się nim ze słuchaczami małej wielkiej firmy Malwina Angerman-Kowalska, która pracuje na etacie, ma 2 dzieci, a do tego jakimś cudem udaje jej się jeszcze rozwijać 2 marki w 2 kompletnie różnych branżach. To jest może śmieszne, ale to jest fajny tip. Bo ja ogólnie najlepiej myślę, jak mówię. Znaczy, jak coś mi wybrzmi, ja to usłyszę, to wtedy po prostu do mnie dociera i jestem w stanie to raz jeszcze analizować. Więc cieszę się bardzo, że są teraz samochody takie, które mają podłączony telefon, bo ja takiego nie mam, ale ja sobie włączam dyktafon w telefonie i po prostu jadąc mówię do siebie. Aha. I nagrywam sobie. I ja potrafię w drodze do pracy lub z pracy nagrać sobie tak naprawdę cały artykuł, który chcę napisać. Wow. Więc później to jest tak, że jak dzieci pójdą spać, nasze dzieci zasypiają około godziny 20, to już raczej śpią, więc ja po prostu później, to jest nie wiem, 10-15 minut, kiedy ja mam napisany artykuł. Bo ja sobie go odsłuchuję, a czasem zdarza się tak, że nawet nie muszę go odsłuchiwać, ponieważ ja go już 2 razy nagrywałam i tak naprawdę już wszystko wiem, co chcę tam napisać. Więc tak naprawdę staram się po prostu nagrywać jak najwięcej rzeczy. Też mam taką koleżankę, z którą czasem na WhatsAppie różne rzeczy nagrywamy, więc nawet jak, nie wiem, jestem w pracy i coś tam robię, ale coś mi wpadnie do głowy, no to szybko tam nagrywam, zrobić to i dalej wracam do pracy. Więcej swoich patentów Malwina zdradza w odcinku 307. Ja powiem tylko tyle, że te patenty w dużej mierze opierają się na powtarzalnych procesach i procedurach. I wielkim zwolennikiem procesów i procedur jest też Bartek Popiel z bloga liczysiewynik.pl. Nieważne, czy pracujesz sam, czy pracujesz w jakiejś ekipie, czy masz zespół kilkuosobowy, czy pracujecie w 2 czy w 3, bo po prostu te procedury i tak ci pomogą w pracy. Krótko mówiąc, będziesz pracował efektywniej i szybciej. Przykładowo, robisz strony internetowe, tak? Robisz strony internetowe i klient pisze maila. Dzień dobry, widzę tutaj Pana projekty, podoba mi się Pana portfolio, chciałbym porozmawiać o współpracy. No i teraz, jak Ty za każdym razem działasz inaczej, to Ty nie wiesz w ogóle, jak tą firmę mierzyć, czy ona rośnie, czy nie, jak to, wiesz, i pamięć ludzka też jest zawodna. Jest podatna na rozproszenia, więc jednemu klientowi odpiszemy tak, drugiemu inaczej, trzeciemu, kurczę, mogłem mu dołączyć tego PDF-a, a mogłem mu dołączyć taki projekt. A jak mamy to poukładane, to jest na zasadzie tak, że dobrze, dostaję maila od klienta. Punkt pierwszy, wysłać klientowi pytania. Dobrze, w takim razie jakie są w ogóle Pana potrzeby?
co ta strona dla pana na przykład ma robić? Czy ona ma zdobywać, czy pan chce, żeby ludzie pisali do pana więcej maili? Czyli gdzieś musimy wyeksponować jakiś przycisk skontaktuj się, napisz przez nasz formularz, czy może instalujemy tam popularne w ostatnim czasie czaty, tak, że skontaktuj się i tak dalej. Czy może o to chodzi, żeby ludzie się kontaktowali? A klient mówi, no nie, wolałbym, żeby ludzie do nas dzwonili, bo tam mamy jakiś system wdrożony do telemarketingu, czy że znacznie lepiej sobie radzimy z obsługą telefoniczną. Okej, czyli celem firmy jest to, żeby ludzie więcej dzwonili. To ta strona w takim razie, ona musi być troszeczkę inaczej zbudowana. Albo na przykład, jeżeli celem strony może być to, żeby newsletter rósł, tak? Więc to są te rzeczy. Więc mamy ustalone, jaki ma być cel. Dalej, jeżeli mamy to ustalone, no to się po prostu pytam, kiedy się mogę do klienta odezwać, czy on ma jeszcze jakieś pytania, czy na przykład mogę się odezwać, skoro rozmawiamy w poniedziałek, to czy w takim razie pan do środy już będzie miał określone swoje cele i na przykład, czy może mi pan podesłać 3 albo 4 strony, które się panu podobają, tak? Czy będzie następowała zmiana pod kątem identyfikacji wizualnej, czy nad tym też pracujemy, czy na przykład zmieniamy logo, czy zmieniamy kolory, czy raczej robimy to w tej tonacji, jakie są standardowe kolory w pana branży i wiesz, możemy zrobić cały taki wywiad, mieć przygotowaną ankietę. Właśnie, i wiesz, nie musimy o to pytać za każdym razem przez telefon, czy w jakiejś rozmowie. Możemy mieć przygotowaną ankietę. Klient pisze do nas, a my mówimy, dobrze, zanim zaczniemy współpracę, to bardzo proszę to mi wypełnić, tak? Taką ankietkę i wszystko będzie jasne. Cała ta rozmowa w odcinku numer 264, tak jak mówił Bartek, procedury przydają się i wtedy, gdy pracujesz sam, i wtedy, gdy masz zespół. Ale jeżeli przygotowujesz procedury z myślą o tym, że będzie je realizował ktoś inny i przekazujesz mu później te procedury wraz z zadaniami, no to korzyść jest oczywista. Nie musisz się już później zajmować danym zadaniem, więc oszczędzasz czas poświęcany na jego wykonanie. A przecież to o oszczędzaniu czasu rozmawiamy w tym odcinku. Jak się zabrać do takiego oddawania własnej pracy innym? Świetną metodę podpowiada przedsiębiorca, autor i wydawca kursów online Maciej Aniserowicz. Zadałbym sobie pytanie, co bym chciał oddać komuś do robienia. I tutaj w sumie to jest bardzo proste tak naprawdę, tylko wymaga czasu i zaangażowania. I ja często dostaję pytania od ludzi, którzy mówią, że chcieliby zacząć bawić się w delegowanie zadań, tak to się profesjonalnie nazywa, ale się trochę obawiają i nie wiedzą co. No to mówię, no to się dowiedz, a jak? No po prostu spisuj sobie przez tydzień, 2, miesiąc wszystko, co robisz, wszystko. Budzę się, taki po prostu daily journal co do minuty. Ile czasu co mi zajmuje? Tyle czasu odpisywałem na maile, tyle czasu robiłem jakąś tam grafikę na bloga, tyle czasu zajęło mi publikację jakiegoś podcasta, tyle czasu odpisywałem na maile sprzedażowe, tyle ja sam wysyłałem oferty, tyle czasu siedziałem na telefonie i tak dalej. I wtedy po tygodniu, po miesiącu mamy raport, nie musimy zgadywać. Mamy napisany raport piękny w narzędziu chociażby Toggle. Mogę mówić narzędzia? Śmiało. Darmowe, by the way, tak, wersja darmowa jest super, T-O-G-G-L, bez E na końcu, jak chłopaki nie płaczą. I to narzędzie nam pokaże dokładnie, co robimy. I dopiero wtedy się może okazać, kurde, czy ja jestem maszynką do pisania maili, skoro ja 70% czasu swojego zawodowego spędzam w mailu. No i odpowiedź moja była, że no nie jestem, ale nie chciałbym być. Więc pierwsza taka rzecz, którą bym chciał teraz oddać komuś, to kontakt z firmami, kontakt z osobami, które coś do mnie piszą, żeby to wszystko przechodziło przez taki filtr, żebym ja nie siedział cały czas w mailu. I gdy się udało z tego maila uwolnić, to był dla mnie ogromny sukces. Takie rzeczy jak chociażby montaż podcasta, czy montaż odcinka vloga. To nie zajmuje jakoś mega dużo czasu już teraz, bo wiem, jak to się robi, ale to jest coś, czego nie muszę robić koniecznie ja. Więc tego staram się nie robić. To był fragment rozmowy z Maćkiem Aniserowiczem nagranej na konferencji Małej Wielkiej Firmy w Warszawie. Całą rozmowę znajdziesz w odcinku 312. I wróciliśmy w sumie do początku tego odcinka, bo Ola Budzyńska też mówiła o wybieraniu rzeczy, którymi będziemy się zajmować. Morał jest taki, bycie zajętym to nie to samo, co bycie produktywnym. Ale jest jeszcze jedna sprawa, jeszcze jeden element, bez którego wszystkie poprzednie w zasadzie można by było wyrzucić do kosza. O co chodzi? Opowie autor doskonałych książek o efektywności osobistej i motywacji, Miłosz Brzeziński. To, do czego Państwa namawiam, jeśli chcecie iść za tym tropem markowym, to żeby zadbać o swój układ nerwowy i swój komfort, czyli jeść dobrze, spać dobrze i dobrze wypoczywać. Dlatego, że silna wola jest ewidentnie uzależniona, jest produktem naszego układu nerwowego i jest na baterię. Ona się w ciągu dnia wyczerpuje. Nawet pisałem o tym w jednym z artykułów o spaniu, który tam gdzieś na moim fejsie się pałęta, że
Silna wola się wyczerpuje i to widać, bo rano jak na przykład chcemy zjeść śniadanie, które jest zdrowe, to nie ma problemu. Ale wieczorem zjeść zdrową kolację, to jest masakra. Tak? Jak człowiek słyszy tą kiełbasę, która tam do niego z lodówki, wiem, że nie śpisz. Tak? I wtedy jest dramat. I tak samo jest problem, żeby po południu się zabrać do czegokolwiek. My mówimy tak, no, to teraz wstanę i coś porobię. No, kurde, nie wstaje się. No nic, to jeszcze posiedzę. Nie? I nagle się robi 23. Dlatego pamiętajmy o tym, że nasze akumulatory od momentu, w którym się obudzimy, zaczynają się wyczerpywać. Jeżeli my wstajemy tak, Boże, jak dobrze wstać, skoro świt, parafrazując słowa poety, jakie ptaszki, napiję się kawy, popatrzę na babie lato, jak pięknie śnieżek pruszy, albo jaka to jest cudowna zima. I tak sobie popatrzę, a potem sobie usiądę. Potem nie będzie już tak dobrze, dlatego że już po 2 godzinach zaczynamy spadek w dół. Nie ma siły na to. Więc od 9 do 11 to jeszcze jest ok, ale jak to jak spalimy ten czas, jak spalimy ten budżet minutowy, który mamy najbardziej produktywny, no potem się zaczyna coraz większa walka o życie. Dlatego jestem zwolennikiem zasady przy odpowiedzi na twoje pytanie, że organizm jest ewidentnie takim układem, w którym trzeba mieć uskładane, żeby móc pobrać. I jeżeli traktujesz organizm bardzo po macoszemu, mechanicznie tylko, zobacz, gdybyś miał maszynę, to jest taka ładna metafora, gdybyś miał maszynę, która służy do drukowania pieniędzy i ona potrafi drukować pieniądze przez całą dobę i jest tylko w jej instrukcji napisane, że ona musi raz na dobę, na 9 godzin być wyłączona, a raz na jakiś czas, na przykład mieć 2 tygodnie albo 10 dni, na przykład raz na 3 miesiące, przerwy, żeby w ogóle nie działała. To co, orałby się 24 godziny na dobę, tam pieprzyć tam, najwyżej się zepsuje, no trudno. Czy jednak by się wyłączał? Bo my do maszyn mamy odpowiednie podejście, ale do siebie żadnego, to przecież jest to dokładnie to samo. I my dokładnie tak działamy. Nie możemy się odciąć od kondycji naszego ciała. Nasze ciało nie potrzebuje dużo ruchu, wystarczy 20 minut spaceru dziennie, ale jednak lepiej działa, jak się rusza. Jednak lepiej działa, jak poprawnie całkiem je. Różne kolorowe rzeczy, nie tylko białe, nie tylko tłuste, nie tylko słodkie, ale w ogóle różne rzeczy je. Lepiej działa, jak dobrze śpi. A próba krzyczenia na siebie i mania pretensji, że ja nie mogę się do czegoś zmobilizować, jak ja jestem wyczerpany, to jest masakra. Tak jakbym rzucił nasionko na beton i wydzierał się na nie, że ono nie chce zakiełkować. Tak? To jest jakby w ogóle, ono ma w sobie potencjał, ale ono w takich warunkach nie ma szans po prostu zaistnieć ten potencjał. To jest tak samo trochę jak z alkoholem, bo nasz organizm, jeżeli zaczyna korzystać z rezerw, to są zawsze rezerwy z przyszłości, albo jak z pożyczaniem. Trochę wjeżdżamy tutaj na wątki Michała, że jak ja pożyczam, biorę kredyt, to ja dokonuję takiego transferu pieniędzy z przyszłości. Ja je pożyczam z przyszłości, ten Miłosz z przyszłości, czy Marek z przyszłości, pożycza te pieniądze Markowi, który jest teraz. Jak piję w piątek, to nie biorę tej energii od siebie z piątku, tylko jak dobrze się zaprawię, to biorę ją od siebie z soboty. A jak się bardzo dobrze zaprawię i mam więcej niż 30 lat i kac nie trwa już 4 godziny, to biorę też nawet z niedzieli trochę. Czyli ja przenoszę tę energię z jednego miejsca w drugie i kiedyś będę musiał za to zapłacić. I organizm tak działa. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że on ma pewien swój rytm i po to my właśnie czytamy te poradniki, słuchamy takich podcastów, czy robimy różne rzeczy, żeby się dowiedzieć od ludzi, którzy się tym zajmują. Ja też się dowiaduję od takich osób, jak tę maszynę użytkować, żeby ona była jak najbardziej efektywna. I mówię wprost, że pierwszym problemem ludzi, którzy nie mogą się za rzeczy zabrać, jest to, że nie zostało odłożone, akumulatory nie zostały naładowane. Oni startują na 10-15%, bo zostało niedospane, bo trzeba było dokończyć serial, niezadbane o otoczenie, bo ciągle coś mi przeszkadza, niezadbane o mój wyraźny plan dnia na tyle, na ile otoczenie mi pozwala. To był fragment rozmowy z Miłoszem Brzezińskim o osiąganiu celów w 196. odcinku Małej Wielkiej Firmy. Zapraszam do pogłębienia i tego tematu, i wszystkich innych tematów w poszczególnych odcinkach, które cytowałem. Linki, prezent do pobrania w notatkach na maławielkafirma.pl/330. Zachęcam do subskrypcji Małej Wielkiej Firmy w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Kinga z Bełchatowa nie zasubskrybowała i pogryzł ją biały miś na Krupówkach. Nie ma co ryzykować. A jeżeli masz znajomych, którzy
też nie mają czasu na przykład na to, żeby się z Tobą spotkać. Podziel się z nimi tym odcinkiem, nie będą mieli wymówki. Nowy odcinek Małej Wielkiej Firmy już za 2 tygodnie. Zapraszam, do usłyszenia. Na razie.